Teściowa już pokrojona, teraz jeszcze pozostało tylko wózek po niej pokroić. Męskie narzędzie, prawda? A to jeszcze bardziej męskie, jakby się teściowa bardziej stawiała. I oba te narzędzia, słuchajcie, są na prąd. I mówicie, że prąd jest mało męski w samochodach. To my Wam dzisiaj pokażemy naprawdę męskie auto elektryczne. Przed Państwem Volkswagen ID Buzz by Hilti. Nie będziemy ściemniać i zaklinać rzeczywistości. Zadzwoniło do nas Hilti i mówi tak: słuchajcie, oglądamy Wasz kanał. Bardzo nam się podobała przede wszystkim seria e-karoseria, a to dlatego, że mamy u siebie taki zestaw narzędzi, który nazywa się Neuron, seria Neuron, i ten zestaw narzędzi jest elektryczny i ten zestaw narzędzi ma bardzo efektywne akumulatory, ma jedną platformę do baterii, czyli możecie przeskładać sobie baterię z jednego urządzenia do drugiego, ładować we wspólnej ładowarce. Te baterie mają różne pojemności. 70% tego całego sprzętu można recyklingować po zużyciu, a przede wszystkim jednak wydajność tych baterii, ich efektywność, zwiększona pojemność przy tej samej masie sprawiają, że postanowiliśmy kupić ID Buzza, znaczy nie my, tylko Hilti, po to, żeby był taką jeżdżącą reklamą naszych urządzeń Hilti Neuron. A my w karoserii powiedzieliśmy, czemu nie? Będziemy mogli pokazać Wam fajne narzędzia do pracy męskiej, a jednocześnie uczciwie przetestować ID Buzza. ID Buzz to tak naprawdę powrót legendy, czyli tak zwanego Volkswagena Bulliego, pierwszego dostawczaka i jednocześnie pierwszego takiego vana Volkswagena, który wtedy był zbudowany na płycie Garbusa, tylko oczywiście odpowiednio powiększonej. A tutaj mamy płytę z Volkswagena ID3, też oczywiście odpowiednio powiększoną, i gabarytowo ten samochód to jest tak na dobrą sprawę nowy multivan. Może jest od niego troszeczkę krótszy, ale za to na przykład rozstaw osi jest ten sam, a na szerokość jest aż 8 cm od tego multivana nowego szerszy. I mamy tutaj naprawdę dużo fajnych, stylistycznych nawiązań do tego pierwszego Bulliego, czyli Volkswagena T1. Choćby to ogromne, gigantyczne logo, równie gigantyczne jest tam z tyłu na klapie bagażnika. No, jak to się rusza? A, bo to się otwiera, dlatego to się tak rusza. A jak się to otworzy, to nie zobaczycie tam żadnego silniczka, tylko jest to miejsce, w którym możecie sobie na przykład nalać płynu do spryskiwaczy. I to jest w zasadzie wszystko, co tutaj można zrobić. Ta górna część zapewne jest zdejmowana tylko w serwisie, albo jak coś tutaj więcej trzeba pogrzebać, to musicie zabezpieczyć się w urządzeniach Hilti i to wszystko poucinać diaksem, ewentualnie powykręcać sobie wiertarko-wkrętarką. A gdybyście chcieli jeszcze więcej wiedzieć o tych narzędziach Hilti, to tutaj w opisie odcinka jest link, gdzie wszystkiego dowiecie się na temat nowej serii Neuron. O, tu jest nawet napisane: Neuron, innowacyjny system akumulatorowy 22 V. Swoją drogą dziwne napięcie, bo zawsze to występowało 12 i jako mnożnik, czyli 12, 24, a następnie 36 V, a tutaj takie nietypowe 22 V. Lenar, jakie masz piękne światło. Choć ID Buzz występuje w wersji cargo, to Hilti na swoją jeżdżącą reklamę wybrało wersję 5-osobową, natomiast z całkiem sporym bagażnikiem, ponieważ tutaj mieści się 1100 litrów bagaży tylko do tego poziomu, czyli górnej części oparć foteli. Natomiast co ciekawe, roleta jest umieszczona, jak widzicie, sporo niżej. Nie ma też żadnych prowadnic, tylko trzeba ją pociągnąć do końca i tutaj zablokować. Ale jak to sobie wyjmiemy, to naprawdę przestrzeń ładunkowa jest co najmniej imponująca i szerokość tutaj jej to ponad metr, więc robi to wrażenie. I nawet nie będziemy tu przymierzać walizek, bo widać, że tutaj walizki, to wejdzie takich dużych walizek, to raz, dwa, trzy, no myślę, że dyszka to by weszła. Ale mamy za to takie walizki. Proszę, ładnie wyglądają. I jeszcze taką torbę, w której akurat schowano kable do ładowania. I z tym ładowaniem tutaj jest tak. Bateria standardowo ma 77 kWh pojemności. Maksymalna moc ładowania to 170 kW, co oznacza, że jesteście w stanie od 5 do 80% naładować się w pół godziny. Jeżeli macie siłę, tak jak ja na przykład w garażu, która daje Wam 11 kW mocy, to jesteście w stanie uzupełnić ten akumulator w 7-8 godzin od 0 do 100%. Gniazdo do ładowania jest tutaj. Szkoda, że na przykład że nie jest z przodu pod tym wielkim znaczkiem Volkswagena ukryte. To jest Type 2, a to jest CCS i zastanawiałem się na przykład, czy to będzie się otwierało w pełni. No więc zatrzymuje się dosłownie 2-3 cm przed tą klapką. Więc jest to przemyślane, nic tutaj się nie zawadzi. Natomiast jest też pewien minus,
ponieważ ładowność całkowita tego samochodu to 3 tony, ale sam waży prawie 2 tony 500, czyli w efekcie zapakujecie tylko do niego 500 kg i to razem z pasażerami, więc wystarczy, że wsiądę ja i silny i zostaje tylko jakieś 300 kg na sprzęt Hilti, a jak się dosiądzie jeszcze producent Michał i Lenar, to na ten sprzęt Hilti zostaje ze 30 kg. Więc w żadnym wypadku nie nazywałbym tego samochodu użytkowym busem. W wersji cargo ta ładowność pewnie jest większa, choćby z tego względu, że nie ma tylnej kanapy, że jest tutaj mniej gratów generalnie, ale to i tak będzie jakieś 600-700 kg, czyli jakieś pół tony za mało jak na taki samochód. No dobrze, tu jesteśmy ustawieni wygodnie, przed nami hektar, dosłownie hektar tutaj tej deski rozdzielczej. Zobaczmy, jak jest teraz tam z tyłu za mną. No więc tak. Miejsca na nogi jest sporo, to jest maksymalnie przesunięte do tyłu, ponieważ oczywiście się reguluje i przesuwa, jak macie dzieci o krótszych nóżkach, to możecie się tak przesunąć i jeszcze one tutaj będą miały wystarczająco miejsca, natomiast my oczywiście dajemy na maksa do tyłu, na kolanka jest miejsce, tutaj jest taka sprytna kieszonka na telefon na przykład, czy nawet na jakiegoś mniejszego tableta, na mniejszy tablet, mamy półeczki, które... tutaj jest przycisk. Oczywiście tu wszystko trzeba gentle, natomiast jest to takie latające dosyć. Nie zaryzykowałbym tutaj wkładania dziecku jakiegokolwiek kubeczka z napojem, nie mówiąc o tym, żeby się o to oparło. Nie wzbudza to zaufania. Moim zdaniem to będzie często dokupywana rzecz w częściach zapasowych w Volkswagenie. Ale jest. Tu jeszcze jest kieszonka z takiego fajnego materiału. Wszystkie materiały, jakie są w ID Bazie, są już ekologiczne, natomiast oparcie mamy regulowane, bo się pochyla i to tak można pionowo siedzieć albo naprawdę w takiej półleżącej pozycji. Tutaj jest trochę mało miejsca na nogi, wolałbym, żeby móc tam wstawić stopy jeszcze głębiej i byłoby wręcz idealnie. W naszej wersji nie ma elektrycznie zamykanych drzwi, ale te pracują łatwo. Troszkę większe dzieci, jak mają tam od 6 lat w górę, już dadzą sobie radę z ich otwieraniem i z zamykaniem. To jest miękkie, natomiast na przykład nie otwiera się ta szyba tutaj. To jest jeden mankament. Drugi mankament, jak można w takim vanie, w takim busie, szerokim, bo szerszym niż multivan nowy, tak jak mówiliśmy, zastosować kanapę w proporcjach 60-40. Już nie mówię o tym, że to nie jest odrębny fotel, a być powinien w tego typu samochodzie i że nie ma Isofixu, a powinien mieć, bo takie auta często kupujecie, jak macie 3 dzieci i chcecie, żeby każde jechało w Isofixie. A tutaj tego nie ma. Nie ma podłokietnika. Ta część się nie składa, żeby przewieźć jeden dłuższy przedmiot i na przykład 2 pasażerów, więc to jest nieporozumienie. Natomiast osoba siedząca na środku będzie miała jeszcze wygodniejszą pozycję, bo jak ktoś się przechyli i tam się wyciągnie nogi, to tutaj w środkowym rzędzie można sobie podróżować na luksusowo. Czyli 3 osoby mogą podróżować tu bardzo wygodnie. Kierowca, pasażer i pasażer siedzący tutaj na środku. Jak się dosiądą do tego tylnego pasażera 2 kolejne osoby, zapraszam, to już nikuta nie jest wygodnie, więc nie jest to zdecydowanie 5-osobowe auto dla dorosłych, tylko dla dorosłych jest to 4-osobowe auto, ewentualnie można zabrać jeszcze tutaj dzieciaka po środku. Nie ma tutaj też, a przynajmniej nie widzę, a na pewno nie ma w tej wersji, żadnego gniazda USB-C, ale tutaj są takie czarne zaślepki w drzwiach i podejrzewam, że jako wyposażenie opcjonalne możecie tutaj mieć zaślepki. Auto też, ale podejrzewam, że te zaślepki, które zaślepiają ślepą dziurę, jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam tutaj pokazać. To, że... Poczekaj, ja Ci to złożę. Ja tam sięgnę. Nie ma problemu. Jestem geeky, jestem sprawny. Tutaj zobaczcie, jest takie wytłoczone logo, widzicie? Bulliego. I to jest miękkie. Identycznie jest po drugiej stronie. Też jest Bulli i też jest miękki podłokietnik. A to dlatego, że w przyszłości pojawią się inne odmiany ID Baza. Będzie też taka 7-osobowa, będzie też taka wydłużona, ma być też camper, mają być różne odmiany cargo. Po prostu Volkswagen stawia teraz na elektryfikację w transporcie dostawczym i vanowym. I tu znowu nawet na boczkach tylnej kanapy takie nawiązania stylistyczne. ID Buzz. I teraz dochodzimy do punktu jakości wykonania. Wykonanie, szanowny panie, szanowna pani, to jest w tym aucie jakaś katastrofa. Mówię całkiem szczerze, to wszystko stuka, wydaje puste odgłosy.
To nawet nie jest drewno, nie próbuję udawać drewna. To usłojenie powstało na wtryskarce do plastiku, a raczej na, sądząc po jakości, zwykłej drukarce 3D. Nic tutaj się nie zgadza i jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to ja pamiętam poprzedniego Multivana, który może miał dużo plastiku, ale co nie popukaliście, to było przynajmniej porządnie zmontowane, nie wydawało z siebie takich odgłosów, to było tam miękkie, a to jest jedyny kawałek miękki, oprócz foteli oczywiście, to jest jedyny. Te, nie wiem, tu będzie może 30 cm2 i to jest wszystko. Żenada. Nawet to, ok, ładnie wygląda, ładna faktura, ale wydaje z siebie takie dźwięki, że lepiej nie mówić. Ale przynajmniej ma sporo schowków, na przykład tutaj taką wyłożoną gumą jedną kieszonkę, drugą, w którą wchodzi nawet wyżynarka do drewna i to idealnie pasuje. Tu jest taka półeczka nad schowkiem pasażera i idealnie wiertarko-wkrętarka Wam tutaj wchodzi. Jakby coś odpadło z tej deski rozdzielczej, to od razu możecie wyjąć i sobie przykręcić. W schowku mieszczą się idealnie 3 baterie z serii Neuron. Tutaj macie taki ordynarny, brzydki cup holder, chowany, jakby to nie mogło być jakieś takie bardziej subtelne jak całe to wnętrze. Tutaj są 2 gniazda USB-C do ładowania urządzeń i jednocześnie ładowarka indukcyjna. Genialne miejsce na ładowarkę indukcyjną. No po prostu ani tam jakoś szybko i dobrze włożyć tego telefonu, ani nic na nim nie widać. No katastrofa, jak to jest pod względem ergonomii tutaj zaprojektowane. Podobnie jak w Volkswagenie ID.3 mamy już tutaj wyłącznie obsługę z ekranu. I pamiętacie, jak testowaliśmy ID.3, to nie zostawiliśmy na tym systemie suchej nitki. Od tamtego czasu przeszedł ponad, uwaga, 30 aktualizacji ten system. Lubi się wieszać, lubi zrywać się Apple CarPlay. To wszystko działa dosyć powoli. Jak klikacie, to czekacie, aż się zrobi ta animacja, choć je pewnie można wyłączyć. Natomiast do szewskiej pasji mnie doprowadza obsługa tego. Poprawiono w tych aktualizacjach też zegary i teraz mogą wyświetlać różne rzeczy. Na przykład, o właśnie, to o tym mówię. I te dotykowe klawisze też tutaj, kurna, jakby nie można było normalnych zrobić. Problem też jest nocą, na przykład z obsługą tych klawiszy. Ten służy do zmniejszania i zwiększania głośności. O, i widać, jak świetnie zwiększa tę głośność, nie zwiększa jej. Ten służy do regulacji temperatury i też bardzo różnie z nim bywa. No po prostu smyrać tak go trzeba. O, w ten sposób. Natomiast największym problemem tego jest to, że to nie świeci w nocy i cokolwiek tutaj zrobić na tym panelu, zmniejszyć temperaturę, zwiększyć, czy właśnie przyciszyć radio albo zwiększyć głośność, no to jest nie lada problem. Nawet te klawisze tutaj to nie są fizyczne, tylko takie dotykowe i nie działają zawsze tak jak powinny. Nie wiecie, z jaką siłą je naciskać, bo raz zadziała, innym razem nie zadziała. Więc tak jak mówię, jest lepiej, ale nieznacznie lepiej. Na plus rewelacyjne podłokietniki, które są po obu stronach obu foteli i mają w cholerę regulacji. Zobaczcie, można je zablokować nawet na tak wysokiej pozycji, czyli teoretycznie mogę sobie jechać w ten sposób. Można je całkowicie schować i nie przeszkadzają, a najłatwiej to dobrać sobie, naciskacie i dosłownie jest co jeden ząbek regulacja, co pół milimetra i jak znajdziecie właściwą pozycję, to z przyjemnością będziecie podróżowali w ten sposób, że obie ręce będziecie mieli na tych podłokietnikach oparte. Z przyjemnych rzeczy fajna tapicerka. Te tapicerki już są ekologiczne, ale jest to ładny materiał, przyjemny w dotyku nawet materiał i widać, że nie będzie się szybko brudził, a jak się ubrudzi, to będzie łatwy do czyszczenia. Regulacja pochylenia jest tutaj w pokrętle i dobrze, taką lubimy, ponieważ jest bardzo precyzyjna, ale można też sobie zamówić oczywiście do takich foteli elektrykę tutaj i te ergo fotele, czyli z masażykiem, taką poduszeczką pompowaną, delikatnie coś tam robi i plus z wentylacją i ogrzewaniem. No, to teraz można się przejechać. Pierwsza niesamowita rzecz, którą można od razu w nim rozpoznać przy pierwszym manewrze, to jest zwrotność, bo wyobraźcie sobie, zobaczcie, co tutaj się wydarzy, że średnica zawracania to jest jakieś 11 metrów. Jak na takiego wielkiego vana to fenomenalny wynik. On ma jak hatchback średnicę zawracania, naprawdę. A to efekt tego, że z tyłu mamy silnik elektryczny, tutaj mamy nieskażoną napędem oś, w związku z czym te koła zdecydowanie bardziej mogą się skręcić i stąd mamy taki świetny wynik i naprawdę manewrowanie tym klocem
bo on waży 2,5 tony i jest całkiem spory, bo ma prawie 4,80 m. Jest bardzo przyjemne i żadnych trudności nie nastręcza. Naprawdę. On nawet jak przekroczycie trochę zakręt, to on się pięknie łamie. I to jest naprawdę super. Tu natomiast macie po łacie hektar plastiku taniego przed sobą. Ten Bully, pierwowzór, siedziało się tam niemal na przednim zderzaku, na samym przodzie samochodu. Tu oczywiście ze względów bezpieczeństwa jest już to absolutnie we współczesnych czasach niemożliwe. Tu muszą być strefy zgniotu, tutaj przed ścianą musi Was chronić kawał tych wszystkich wzmocnień, różnych podzespołów, które gwarantują Wam bezpieczeństwo, a oprócz tego oczywiście jest tam choćby ta ładowarka pokładowa, która ma 11 kW mocy. 204 konie mechaniczne na tylnej osi, tak jak powiedziałem. No znowu mamy tutaj po prostu ID.3, ale Volkswagen twierdzi, że będą też inne wersje, mocniejsze, bo ta przy tej masie, umówmy się, spektakularnych osiągów nie zapewnia. Tylko przyspieszenie do setki wynosi ponad 10 sekund, niemniej na takiego vana to też powinien być całkiem przyzwoity wynik. Przecież kiedyś robiły w ponad 20 sekund. Pierwszy Bully robił ponad 20 sekund setkę. Natomiast tamten osiągał około 140 km na godzinę i w tym wypadku jest podobnie. 145 maksymalna. Komfort jazdy jest, szczerze mówiąc, bardzo taki bo ten samochód ma kauczukowe zawieszenie, jest jak kauczukowa piłeczka. Jedziecie tutaj po tych wypojach i macie wrażenie, że on cały czas skacze. Mało tego, podobne wrażenie odnosi się, jak jedziecie po gładkim asfalcie, ale taki jest delikatnie nierówny. To macie wrażenie, że on cały czas gdzieś tam podskakuje. Na szczęście, nawet na takiej dziurawej drodze, zrobionej z płyt, dziur, wybojów, kolein i wszystkiego innego, nie dobiegają tutaj z tego plastikowego wnętrza żadne trzaski, więc to rodzi nadzieję, że nie będzie gorzej. Teraz tak, tutaj po tych wszystkich ponad 30 aktualizacjach pojawiły się wreszcie na tym małym ekraniku wskazania, na przykład zużycia paliwa, komputer pokładowy, mówiąc krótko, ile jechaliście, prowadzenie do celu, jakieś tam tego typu różne pierdółki. Problem polega na tym, że żeby to zresetować, to normalnie wystarczyło przytrzymać OK i na przykład to, czyli od uruchomienia było zresetowane. Teraz nie! Teraz trzeba grzebać w komputerze, odrywać wzrok od drogi, znaleźć menu, które nazywa się pojazd, kliknąć, wejść w dane, poczekać najpierw, bo to nie jest tak, że od razu Wam się wyświetla. Na wszystko trzeba tutaj w tym systemie poczekać. Trzeba być cierpliwym. Od uruchomienia, tu zrobić 00, jeszcze potwierdzić, że naprawdę chcę to zresetować. Dopiero teraz się zresetowało tutaj i zresetowało się również tutaj. No to skoro się zresetowało, to sprawdzimy sobie też, jakie będzie zużycie jadąc takimi bocznymi drogami. O, teraz już czuć jak skacze. To piłeczkowate, kauczukowe zawieszenie. Niby równy asfalt, żadnych kolejnych, żadnych dziur, ale wyczuwacie każdą nierówność na drodze wynikającą po prostu z ułożenia asfaltu. A to równa droga jest. Supra tutaj jedzie normalnie. A ten cały czas taki kauczukowaty. Średnie takie zużycie w jeździe mieszanej to podobno 417 km, ale w optymalnych warunkach, kiedy na zewnątrz jest jakieś 20 stopni. Dziś tych stopni jest więcej, więc klimatyzacja ma co robić, 23,5 stopnia, ale przynajmniej nie musi dogrzewać baterii. Więc zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. No oczywiście jazda sama w sobie jest bardzo przyjemna, bo to jest elektryk, więc tylko muskacie ten pedał gazu i on od razu zaczyna jechać. Nieważne w jakim mode jesteście, my teraz jesteśmy w Eco, jak sobie wejdziecie w komfort, to jedynie ta reakcja na gaz będzie taka bardziej zdecydowana. W sporcie będzie jeszcze bardziej zdecydowana. Jeżeli chodzi o tryb indywidualny, no to macie dynamikę właśnie jazdy, ona wpływa na to, jak reaguje samochód na pedał gazu. Układ kierowniczy komfortowy, możecie sobie go wprowadzić w sportowy. Napęd jest sport, eco i klimatyzacja też może działać albo w komforcie, albo w jakimś innym. Nie wiem, co ma wspólnego dynamika jazdy z napędem. Znaczy wiem, co ma wspólnego, tylko nie rozumiem, dlaczego dwa razy się tak naprawdę podobne menu pojawia, bo on nie ma tutaj aktywnego zawieszenia przecież. Oczywiście można sobie dobierać różne pakiety, takie z lusterkiem samościemniającym. Tu nie mamy takiego. Można sobie dobierać lepszy sprzęt audio, ergonomiczne fotele, te z funkcją wentylacji. Jest dwukolorowe nadwozie za 11 000 złotych i uważam, że do niego świetnie wygląda. On nawet fajnie wygląda, ten oklejony w Hilti, natomiast jak go kupicie sobie i nie będzie służył za reklamę, to możecie mieć dwukolorowe nadwozie. Jak jakiś fajniejszy lakier metaliczny na całości, to też 4-5 tysięcy. Jak większa felga, to też będzie swoje kosztowało. I tak ziarenko do ziarenka, do ziarenka, do ziarenka i uzbiera Wam się kwota na poziomie, uwaga, 350 000 złotych.
Za tak naprawdę Volkswagena ID, tylko cięższego mniej więcej o pół tony. Grubo idzie ten Volkswagen, szczególnie, że 350 000 to już można mieć jakieś mocniejsze, fajne Audi, które też ma 5 miejsc. Może nie ma tak przestronnego bagażnika i tak dobrze nie wygląda, ale będzie się nazywało Audi e-tron i będzie szybsze z pewnością i będzie miało napęd na 2 osie. Więc no grubo celuje Volkswagen, no ale może to auto jest tego warte, nie wiem, zobaczymy, może się okaże, że jednak przyspiesza do setki w 7 sekund, a nie w 10 i że na autostradzie jest w nim bardzo cicho i że ma świetne zużycie energii, na tyle świetne, że przejedziecie nim 400 w takich warunkach jak dzisiaj ekspresówką, jak w pysk strzelił bez najmniejszego problemu. No, póki co z tym zużyciem energii nie jest tak źle, bo jedziemy tymi bocznymi drogami, co prawda w zakresie prędkości 50-70, a nawet 40-70, a bardziej to 40-60. Przejechaliśmy 2 km i zużycie to 18-19 kWh zaraz będzie. Pozycja za kierownicą mi się bardzo podoba, bo to jest coś pomiędzy SUV-em, a faktycznie takim prawdziwym vanem. Nie mam tu płasko ułożonej kierownicy, tylko raczej jak w aucie osobowym, ale o, siedzę jak widać na fotelu dosyć wysoko i nogi jak mam położone tak na podłodze, no to jest dokładnie tak jak w wielu vanach. Jak sobie podniosę ten fotel, to będzie jeszcze bardziej vanowato. O, proszę bardzo. O, teraz to jakbym jechał normalnie Kalifornią na wakacje. A skoro już jesteśmy przy tej Kalifornii, to Volkswagen Kalifornia, jak wiecie, tam z tyłu może mieć łóżeczko. I tu też może być takie łóżeczko, bo tam można domówić sobie taką podwójną podłogę bagażnika. Wtedy jak złoży się tę tylną kanapę, razem z tą podłogą powstaje płaska powierzchnia i można sobie tam pyknąć na przykład jakiś materacyk i pójść na drzemkę, na przykład pod ładowarką, która będzie Wam dawała 30 kW zamiast obiecanych 150 i ładowanie potrwa dłużej niż te obiecane 30 minut szybkie. Wtedy drzemeczka i nie musicie wcale, tak jak niektórzy Wam wmawiają, robić przerwy na kawę czy na jedzenie, tylko możecie na spanko sobie zrobić w ID bazie przerwę. Fajnie działa rekuperacja, ponieważ ona dostosowuje się do ograniczeń prędkości, do tego, czy samochody jadą na przykład przed Wami, albo czy zbliżacie się do ronda. Czerpie dane z nawigacji. Więc każde odjęcie gazu, jak nie ma potrzeby, to rekuperacja się nie włącza, a jak akurat wyczuwa zakręt, rondo, inne auto przed sobą, to sama hamuje. Nie musicie nawet dotykać pedału hamulca, tylko w tym etapie końcowym musicie zatrzymać samochód. I ja akurat to rozwiązanie lubię, ono jest też stosowane w innych markach. Jak się tylko człowiek nauczy z niego korzystać, i nie ma tego stresu i strachu, to działa to naprawdę świetnie. No to teraz czas wrzucić tryb sportowy. Gdzie to te tryby? A, tu jest Mode, Sport. O, jak rekuperacja mocniej zadziałała w trybie sportowym. O, od razu. Średnie zużycie 17 kWh z tego odcinka 7-kilometrowego. Nie jest źle. 400 km w takich warunkach się przejedzie, jadąc 50-70 na godzinę. No to teraz zobaczmy, czy osiągalny będzie wynik 10,2 sekund do setki. Silny, are you ready? O, będzie procedurę startem. O, i czuć jak na początku ograniczył mu celowo moc i moment obrotowy. Nawet nie na kontroli trakcji, tylko po prostu na silniku elektrycznym. No i co? Do 50 było wartko, a potem się skończyło. 10,2 mówią, a tutaj 9,6 z jakimiś tam walizkami Hilti z tyłu, z silnym i z mła. I z baterią naładowaną do połowy. O, i teraz tak nabiera fajnie i super jest, i jest super. I już wcale nie jest super. Im szybciej, tym wigor mu spada. Ale nadal czas lepszy niż u Volkswagena w katalogu i to prawie o pół sekundy, czyli 9,76. Bo jeszcze zobaczymy z tym zawracaniem, czy jest tak fajnie. Ale na górę jak to mam zrobić? Żebyś trzymał za gumę. O tak? O, no i teraz. O kurwa. Radę? No pewnie. Uwaga, trzymam na górze ten bolec i zobaczcie, patrzcie co się dzieje. Taka locha, taka lora wielka, jak pięknie zawróciła. Ile wytrzymuje ten kijek silny? O kurna, ciężko go utrzymać. No dobrze, to pozostało nam jeszcze sprawdzić, jak on da sobie radę na autostradzie. Prędkość maksymalna no nie jest imponująca,
bo to 145 km na godzinę. Ale umówmy się, są ludzie i sam osobiście takich znam, którzy nawet na autostradach nie przekraczają prędkości. Jak jest 140, to jadą 140 i nie będzie im przeszkadzało to, że w tym aucie takie ograniczenie w ogóle istnieje. Mnie interesuje od tej prędkości maksymalnej bardziej to, ile on będzie zużywał energii przy takiej normalnej jeździe 120 km na godzinę ekspresówką. Już nie mówię 140, ale 120. I 0,0. No jeszcze potwierdzić. I jeszcze, ok, dobrze. I tu wszystko będziecie widzieli, silny będzie Wam ładnie pokazywał. Tak jak mówiłem, w mieście podobno powyżej 500. Jak zepniecie poślady, jak wyłączycie ogrzewanie, jak wyłączycie klimatyzację, jak będzie taka temperatura optymalna na zewnątrz, wierzę, że do osiągnięcia im więcej korków, im większy i gęstszy ruch, tym lepiej tak naprawdę, bo on będzie dużo energii odzyskiwał podczas hamowań i zatrzymywania się. Natomiast zwróćcie uwagę, że już podnoszę głos, bo wcale nie jest za cichy. Przede wszystkim słychać powietrze, które tam z przodu uderza w ten kiosk ruchów, to pudełko po butach. I rzeczywiście jest tak, że ta duża szyba czołowa, ogromna w zasadzie, sprawia, że to powietrze słychać. 22, teraz hamowanie to już będzie niewiarygodne, musicie mi uwierzyć na słowo, przed chwilą tutaj wyświetlał się taki wynik na poziomie 23 kWh i można przyjąć, że to będzie takie średnie zużycie energii przy 120 km na godzinę. 23 do 25 kWh, zależnie od tego, ile będzie hamowań, jakie warunki jazdy, ale wszystko przy założeniu, że będzie optymalna temperatura, tak jak dzisiaj, czyli klimatyzacja niewiele ma do roboty, bo są 23 stopnie na zewnątrz, nawet 23,5, ogrzewanie nie działa. Więc i tak w takich warunkach przejedziecie tych kilometrów jakieś 330-320. Całkiem nieźle. Do Łodzi i z powrotem obrócić powinniście bez większych stresów i ceregieli. A w zimowych warunkach i na autostradzie, czyli jak będziecie musieli jechać 140 km na godzinę, chcieli jechać 140 km na godzinę, to 200 km to będzie maks, co z niego wyciśniecie przy niezaładowanym samochodzie. No więc jaki jest ID Buzz? Jest strasznie niespójny i mam duży problem z zakwalifikowaniem go do jakiegokolwiek segmentu. Ponieważ tak, ultra mi się podoba i szanuję i doceniam Volkswagena za to, że podjął się tematu powrotu do legendy, czyli do tego pierwszego Bulli, Volkswagena Bulli, do tej jedynki zbudowanej na garbusie. I rzeczywiście wyglądem do niego nawiązuje i patrzysz na ten samochód i się sam do siebie uśmiechasz. I jedziesz nim i inni Cię zagadują i pytają, a co to, a jak to działa, a z czym to. Pod względem takim marketingowym, pod względem stylistycznym, pod względem zwracania na siebie uwagi jest to fajne auto. Do tego naprawdę jest tak, wygodnie się w nim siedzi, jest przestronne w środku. Tam z tyłu miejsca na tej kanapie ma naprawdę dosyć dużo, przynajmniej na dwóch fotelach, albo na środkowym, jeżeli dwóch pasażerów nie chcecie wozić. Wielki bagażnik, tylko tak, należy sobie zadać też pytanie, na co to komu? Do czego to ma być auto? Bo z tego wszystkiego, co powiedziałem, dokładając do tego tę zwrotność, dokładając te 145 tylko na godzinę, dokładając te niezbyt spektakularne osiągi i ten zasięg, który też nie budzi jakiegoś wielkiego zaufania i nie sprawia, że rzekniemy wow, to wychodzi na to, że to jest samochód miejski. Typowe auto do miasta. Tylko fajnie, jakby to auto do miasta było też zrobione jak prawdziwy van, czyli nie miało na przykład tylnej kanapy, tylko miało tam 3 niezależne fotele, z których każdy można byłoby regulować i 3 ISOFIXy. Nawet jeżeli ktoś ma wielodzietną rodzinę, to przecież nie robi w biedrze tyle zakupów, żeby wypchać nimi 1000-litrowy bagażnik ponad. Z drugiej strony, jak ma wielodzietną rodzinę i więcej niż 3 dzieci, to i tak ich tutaj nie zabierze, bo póki co nie ma możliwości zamówienia 3. rzędu. Więc pełno sprzeczności, pełno niekonsekwencji, a najbardziej to mi jednak przeszkadza to, jeżeli mam być szczery. Naprawdę i to bardzo poważnie, bo uważam, że za 282 tysiące złotych, a uwzględniając wyposażenie grubo powyżej 300 tysięcy złotych, mam prawo oczekiwać czegoś więcej. Nie tylko nawiązania do legendy, nie tylko fajnego stylu, nie tylko, że będę się uśmiechał na jego widok, ale także tego, że będę zadowolony z tego, jak jest wykonany.
Więc jeżeli o mnie chodzi, to jestem daleki od zadowolenia z tego samochodu, gdybym go miał, daleki od zadowolenia z jego zasięgu, z jego osiągów, zadowolenia z jego jakości. Natomiast jestem bardzo zadowolony z urządzeń Hilti, mniej więcej tak jak moja teściowa była zadowolona ze swojego wózka na zakupy.